Thank you everybody for coming. Dziękuję wszystkim bardzo za przyjście. Ten piękny, gorący dzień. It's almost like in India. Almost. Oh. Maybe it's hotter, huh? Much hotter. So, last week, last Sunday, Nityananda Prabhu gave very nice class. And at the end of this class, one Indian lady asked a question. How can we understand, how can we realize this? Who asked her? Is it one of you? No? She's not here? Okay. Więc w zeszłym tygodniu Nityananda Prabhu zrobił piękny wykład i na koniec jedna z hindujskich matarzy zadała pytanie, w jaki sposób można zrealizować, tak własnymi słowami, jak można to zrozumieć, że nie jesteśmy tymi ciałami. Jak to można uchwycić ten cały temat. I właśnie temu chciałem poświęcić dzisiejszy wykład. So I would like to speak today just about this question because this is the very basics of Krishna consciousness. To understand the difference between spirit and matter. Więc to jest właśnie podstawa świadomości Kryszny, zrozumienie takich podstawowych rzeczy, jak różnica między tym, co jest duchowe, a tym, co jest materialne. Therefore, I chose 13th chapter of Bhagavad Gita. 13th chapter of Bhagavad Gita, which speaks about the field of activity and the person who is acting. Wygląda tego 13 rozdział Bhagavad Gita, który mówi o znawcy pola działania i o polu działania, ponieważ zrozumienie tej wiedzy przynosi wielkie szczęście, nawet w tym nieszczęśliwym świecie. So this is chapter 13, verse 13. Yam yatta pravakshami yadhyatvam ashnute anadimat param brahma nasattam nasatuchyate gyeyam. Obiekt wiedzy, the knowable. Obiekt wiedzy. Yat. Co? Which? That. To. That. Pravakshami. Teraz objaśnię. I shall now explain. Yat. Co? Which? Yatva. Znając. Knowing. Amritam. Amritam. Nektar. Nektar.
Ashnute. Posmakowanie. One tastes. Anadi. Bez początku. Beginningless. Matparam. Mi podlega. Subordinate to me. Brahma. Duch. Spirit. Na. Ani. Neither. Sat. Przyczyna. Cause. Tak. To. That. Na. Ani nie. Nor. Asat. Skutek. Effect. Uciate. Mówi się, że. Is said to be. Tłumaczenie i znaczenie jego boskiej miłości śla Prabhupady. Wytłumaczą ci teraz, co jest do poznania, a poznawszy to, skosztujesz wieczności. Nie ma on początku i nie podlega. Nazywany jest Brahmanem, duchem i leży poza przyczyną i skutkiem tego materialnego świata. Znaczenie. Pan wytłumaczył pole działania oraz znawcę tego pola. Wytłumaczył też proces poznania znawcy pola działania. Teraz po angielsku. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. Purport. The Lord has explained the field of activities and the knower of the field. He has also explained the process of knowing the knower of the field of activities. Więc tutaj Śla Prabhupada pisze, co się wydarzyło w poprzednich wersetach, że Kryszna już wyjaśnił, czym jest pole działania i czym jest znawca tego pola działania. To ciało, mówi Kryszna, o synu Kunti, jest nazywane polem, a ten, kto zna to ciało, jest jego znawcą. So, few verses before, it was explained by Kryszna that this body is called the field, and one who knows this body is the knower of the field. Następnie Pan wytłumaczył też proces zdobywania wiedzy, dzięki któremu można zrozumieć tego znawcę pola działania, czyli duszę, czyli nas samych. Then the Lord explained the process which brings about the understanding of who am I? How can I be distinguished from the field of activities? How I, the soul, am different from my body. So now I will tell you a very nice story about King Janak. Teraz opowiem wam piękną historię o królu Janace, dlatego że ona jest bardzo pouczająca. It's very instructive story. So, one day after the feast, King Janak took a nap after the feast, and he was very nicely sleeping. But suddenly, some messenger comes in to his chamber and wakes him up and shouts, "My dear king, enemy has attacked our country." Więc któregoś dnia król Janaka sobie spał wygodnie po obiedzie, po uczcie. Wziął sobie drzemkę taką krótką, śpi wygodnie, ale nagle wpada jakiś posłaniec do niego do pokoju, zrywa króla i mówi: "Królu, wstawaj, wróg napadł na nasz kraj." Więc król natychmiast zrywa się na nogi and goes to the battlefield. The battle was very fierce, but King Janak was defeated. Bitwa była straszna, ciężka, ale ostatecznie niestety król Janaka był pokonany. Very fortunately, somehow he was not killed, but he was banished from his kingdom. Ten nowy król nie zabił króla Janaka, ale kazał się wynosić z jego królestwa. Po prostu skazał go na banicję. Król Janaka, cały poraniony i z poranionym umysłem, z dumą wojownika, który przegrał, w takim rozpaczliwym stanie umysłu, idzie przez swoje dawne królestwo, zmierza do granicy.
So King Janak was very desperate, was very sad, depressed, and wounded, and he was going to the border of his kingdom, because he was supposed to leave his kingdom, and nobody helped him, nobody gave him any water and food to eat, because everybody was afraid of this new king. Nikt nawet go nie poczęstował wodą i nikt nie dał mu jeść, dlatego że wszyscy obawiali się nowego króla. And in such a bad shape, king came to another country. I w takim trudnej, takim fatalnym stanie umysłu i ciała król dotarł do następnej krainy, do innego kraju. I tam król zobaczył, że stoi długa kolejka ludzi, bo jest darmowa kuchnia. Dają prasada, kitli. So there was a long line of people and the kitchen was served from big kitchen, from big cauldron, from big pot. So King John was very much depressed. He stood in the line, but very unfortunately, the person before him took the last scraps of kitchen, the last left whatever was in the pot. Ale niestety osoba, która stała tuż przed królem Janaką w kolejce, wzięła ostatnią porcję z gara. I król był zrozpaczony jeszcze bardziej. Then the person who was serving, seeing how depressed is this person, he somehow scratched, this was some kitchen which was stuck to the cauldron, and he took this and gave him on the plate. Ale ten człowiek, który rozdawał to jedzenie, widząc, że ten człowiek stojący przed nim jest w takim masakrycznym położeniu, jest tak przygnębiony, więc zeskrobał jakieś tam jedzenie, jakieś kitki, które się przykleiło, przypaliło do tego gara i nałożył królowi na talerz. Then King Janak took his plate. He was looking for a place where he can peacefully sit and eat. But in this moment, a small boy playing with kite was running around. And the wind blew, and the kite was going here and there and hit directly in the plate of the king. And all the fishery went down to the ground, was mixed with sand. Więc król idzie, szuka jakiegoś miejsca, gdzie może spokojnie usiąść i zjeść to prasada. Ale tutaj przebiega jakiś chłopak, jakieś dziecko, które bawiło się latawcem. Zawiał wiatr i ten latawiec uderzył prosto w ten talerz. Całe kitli poleciało na ziemię, wymieszało się z piaskiem. So King Janak was desperate completely. He fell down on the ground and he began to bitterly cry. Król upadł na ziemię i zaczął gorzko płakać. Suddenly, King Janak feels that somebody is shaking his arm and is asking, "My dear king, what happened to you? Why are you so desperate?" Nagle król poczuł, że ktoś go szarpie za ramię i się pyta, "Mój drogi królu, co się stało? Dlaczego jesteś taki zrozpaczony? Co się dzieje?" And suddenly, king woke up in his own bed. I król nagle obudził się w swoim własnym łóżku. To była ta jego popołudniowa drzemka. Jego sen był tak wyraźny. His dream was so vivid, so real. That King Janak could not understand how is it possible. Król Janak nie mógł zrozumieć, jak to jest możliwe, ten sen był taki rzeczywisty. Taki realny się wydawał. I zaczął się zastanawiać, czy to mi się przydarzyło naprawdę. And he began to wonder whether this happened to me, really? Or it was just fake dream. So he asked some ministers, his wife, but nobody could give him an answer. Więc król się zastanawiał, czy ten sen, który był taki żywy, rzeczywisty, czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Zaczął pytać się wszystkich swoich ministrów, swojej żony, ale nikt mu nie udzielił odpowiedzi. Ponieważ król zaniedbał swoje obowiązki przez całe to wydarzenie, w krótkim czasie całe królestwo zaczęło mówić o tym, że król Janaka miał dziwny sen. I teraz zamiast zajmować się królewskimi sprawami, to się zastanawia, czy świat na jawie jest rzeczywisty, czy sen jest rzeczywisty, który z nich jest rzeczywisty. Then, because King Janak forgot to fulfill his royal duties, very shortly all people in the whole kingdom began to talk about this. The King Janak has strange dream.
And now he forgot to act as a king. And he's wondering, what is real? Whether this wakeful state is real or the sleeping, the dreaming is real. At that time, Ashtavakra Muni, one great Muni, was passing by to the bazaar. Wielki taki Muni, tak się złożyło, przechodził tam przez bazar, przez targ i usłyszał, o czym rozmawiają ludzie, że król znalazł się w takim kłopocie. So he could understand that King Janak is in very difficult philosophical problem, so he decided to help him out with this problem. So he went to king, welcomed him, and asked, what happened, my dear king? Więc Ashtavakra Muni poszedł do króla, przywitał go, usiedli. Ashtavakra Muni pyta się króla, drogi królu, co się wydarzyło? Tak ludzie wszyscy mówią. And King Janak told him that, I had a dream, I was defeated, I suffered like anything. And then I woke up. And now I wonder, was this real or not? I król Janaka wyjaśnił Ashtavakrzy, że miał taki sen, że został pokonany w walce, strasznie był poraniony cały, ale nagle się obudził i nie jest pewny, czy to, co mu się śniło, było prawdziwe, czy nie. Then Ashtavakra Muni began to explain, my dear king, I will read this to you. Yes. My dear king, in your dream, you were defeated by an enemy. You were wounded and banished from a kingdom. Was this your kingdom of awakened state, uninvaded by enemies, with your own ministers, your wife, your good health, your happiness? Were they also present in your bad dream? And Janak says, no, it was not there. I suffered there, I do not suffer here. Wtedy Ashtavakra się zapytał, mój drogi królu, czy wtedy, kiedy cierpiałeś, kiedy byłeś pokonany, kiedy byłeś poraniony, kiedy straciłeś swoje królestwo, czy było tam również to twoje królestwo, które jest teraz niestracone? Czy byli tam z tobą wszyscy twoi ministrowie? Czy byłeś wtedy, kiedy byłeś poraniony, byłeś jednocześnie zdrowy cały? I tak naprawdę mówi, nie. Wtedy byłem poraniony, byłem cierpiący, a teraz jest wszystko w porządku. Then Ashtavakra asked the opposite way. My dear king, now we are talking nicely. Now, in this your kingdom, when we are talking nicely, and everything is okay, you are not wounded, is right now here, this desperate situation where you are lost, when you are wounded, when you lost your kingdom? Is this situation also here? And King Janak said, no. The other one, the stressful situation, is not here now. Now I'm perfectly alright. Wtedy Ashtavakra Muni zapytał się w drugą stronę. Mój drogi królu, czy teraz, kiedy sobie spokojnie rozmawiamy, kiedy nikt cię nie napadł, kiedy nie jesteś poraniony, kiedy sobie spokojnie tutaj rozmawiamy, jest wszystko w porządku, powiedz mi, czy tamta sytuacja z tego snu, kiedy byłeś pokonany, poraniony, smutny, przerażony, czy ta sytuacja ma miejsce również tutaj? No, król mówi, król Janak mówi, no oczywiście nie, teraz jest wszystko ze mną w porządku. Wtedy Ashtavakra mówi, powiedział mu, w takim razie, mój drogi królu, ani jedno, ani drugie nie jest prawdziwe. Then Ashtavakra Muni told King Janak, my dear king, that means that your dream was fake. This is not real. And what you experience now is also not real. Then King Janak was shocked and he asked Ashtavakra Muni, my dear Muni, nothing is real then? The dream is not real, and now my wakeful state is also not real? And then Ashtavakra Muni says, my dear king, what you have experienced, this is not real, but you are real. Because you have experienced it. That means you are not the same as those two situations.
vibrations. Więc Ashtavakra mu powiedział królowi, mój drogi królu, to co śniłeś, to były marzenia senne, to nie jest prawda. Kiedy jesteś teraz w stanie obudzonym, w stanie jawy, to również nie jest ostateczna prawda, to nie jest ostateczna rzeczywistość. I wtedy król Janak się zerwał, mówi, ale jak to jest, że to nie jest prawdziwe i to nie jest prawdziwe, czy to znaczy, że wszystko jest fałszywe? A Ashtavakra mu mówi, mój drogi królu, to co śniłeś nie było prawdą. To czego doświadczasz teraz też nie jest ostateczną prawdą. Ale prawdą jesteś ty, osoba, która doświadcza tych różnych sytuacji. And there is one Upanishad called Mandukya Upanishad, which speaks about three kinds of consciousness. And we do not need to believe it because we experience it every day. There are three kinds of experiences, which means what we experience now is called Jagrati, wakeful state. In the evening, we go to sleep, everybody goes to sleep. Then sometimes we dream, this is called Svapna. And sometimes we have very deep sleep without any dreams, this is called Sushupti. And in the morning, we wake up again and we experience Jagrati, so-called wakeful state. So we have night dream and we have day dream. During night, we may dream that we are kings, that we are losers, or we are winners, we are this and that. But when we wake up, we dream to be a man, a woman, Indian or Polish or German, thick or fat, big or small, tall or low or short. But this is only a dream. Who is dreaming? This is the question. Yes. Kiedy każdego dnia, każdy z nas doświadcza trzech rodzajów stanów świadomości, w które nie trzeba wcale wierzyć, bo wystarczy je zaobserwować. Codziennie wszyscy doświadczamy stanu jawy. Codziennie wszyscy wieczorem, kiedy idziemy spać, czasami mamy sen i to się nazywa swapna, a czasami mamy głęboki sen, w którym nie ma marzeń sennych i to się nazywa suszupti, a potem rano budzimy się i znowu zaczynamy dzień w naszych nowych rolach, gdzie identyfikujemy się z tymi ciałami, myślimy, jestem mężczyzną, jestem kobietą, jestem Polakiem, Hindusem, jestem gruby, chudy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedno doświadczenie i drugie doświadczenie jest tak samo nieprawdziwe. Mamy nocny sen i mamy dzienny sen. Teraz śnimy, że jesteśmy, kiedy identyfikujemy się w kategoriach społecznych, kiedy identyfikujemy się w kategoriach kulturowych, czyli ciała, to wszystko jest sen. I to wszystko jest pewnego rodzaju impozycją umysłu, którą przyjmuje dusza, którą przyjmujemy my, ale przez to możemy zrozumieć, że my nie jesteśmy tym. My tylko te trzy różne role doświadczamy. We only experience Svapna, Jagrati and Sushupti every day, but we are someone who is observing and experiencing. Therefore, we can understand that we are the experiencer. We are something else. We are something different from these three states of consciousness. And the purpose of human life is to realize and understand our existence beyond these three kinds of consciousness, material consciousness. Jagrati, Svapna, and Sushupti, these are three kinds of material consciousness. And this Mandukya Upanishad speaks about Turiya. Turiya means the fourth one. Więc celem ludzkiego życia jest wyjście poza te trzy uwarunkowane materialne rodzaje świadomości, które się nazywają Jagrati, Svapna i Sushupti. I zrozumienie, kim jesteśmy my, jako duchowe istoty, jako dusza. I tą odpowiedź, kim tak naprawdę jesteśmy,
daje nam Pan Chaitanya. So Lord Chaitanya gives us clear-cut definition, who are we? Jivera Swarupa Haya, Krishnara Nityadasa. Krishnara Tatashta Shakti Bheda Bheda Pratasha. So, beyond these three stages of consciousness, we are Krishnara Nityadasa. We are eternal servants of Krishna. Więc poza tymi trzema materialnymi stanami, które się zmieniają, who change always, we eternally, forever, remain a part of Krishna and therefore his servant. We are a part of absolute truth. We are a part of Krishna. Jesteśmy wiecznie cząstką Krishna. And now I will give you another example. Teraz dam wam inny przykład. How we are different from our bodies. Does anybody of you have some golden necklace at home? At home? Okay. Yes. Pytałem się, czy ktoś z was tutaj ma w domu złoty naszyjnik. Czy złoty naszyjnik jest wieczny? Is a golden necklace eternal? Oh. What do we say? No. Why no? Why golden necklace is not eternal? Because it has a point of creation. Ponieważ ktoś go w pewnym momencie stworzył. Jeżeli mówimy o złotym naszyjniku, to mówimy o trzech rzeczach. When we speak about golden necklace, we speak about three things. A goldsmith takes a matter which is ever-existing energy of Krishna. So, the substance of gold is eternal energy of Krishna. But when he shapes it into necklace, then the shape and the name indicate this particular object. Więc kiedy złotnik bierze wieczną energię Kryszny, jaką jest złoto, dlatego że zarówno energie duchowe, jak i materialne są wiecznymi energiami Kryszny, kiedy złotnik nadaje temu określony kształt, na przykład naszyjnika, to w tym momencie pojawia się nazwa i kształt. I ten poszczególny przedmiot zaczyna w tym momencie istnieć i kiedy przetopimy go znowu, przestaje istnieć jako nazwa i jako ten kształt. Ale substancja, z której został zrobiony, złoto, które nigdy nie może przestać być złotem, pozostaje ta sama. So, when the goldsmith makes this golden necklace, then he can melt it and he can make earrings or nose rings, whatever. So what changes is the name and the shape. The name and the shape makes in our mind a particular object. So this can be changed, but the substance, original substance, remains always the same. The gold of earring, the gold of necklace is the same as the gold from the gold mine. And this is eternal energy of Krishna. So in a similar way, we are eternal substance, which is called Brahman. Krishna spoke in this verse about Brahman. Więc w podobny sposób Krishna w tym dzisiejszym wersecie mówił o wiecznej duchowej substancji, o Brahmanie. I tym Brahmanem, tą substancją jesteśmy my. Wytłumaczę Ci teraz to, co jest do poznania, a poznawszy to skosztujesz wieczności. Nie ma on początku i nie podlega, a nazywany jest Brahmanem. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal, Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me.
lies beyond the cause and effect of this material world. Kryszna is speaking about us. Kryszna mówi tutaj o nas, o żywych istotach. Żywe istoty, czyli my, jesteśmy poza przyczyną i efektami materialnej natury. Ale nabywamy tych nazw i kształtów, kiedy wchodzimy w określone ciało. Tak jak to złoto się zmieniało w kończyki, czy w obrączkę, czy cokolwiek, w ten sam sposób dusza nagle zaczyna sobie myśleć, o, jestem kobietą, jestem dziewczynką, jestem Polką, jestem Amerykanką, jestem Japonką, jestem Hinduską. So, when the soul enters a particular shape, to begin to think, oh, I'm a woman, I'm Hindu, I'm Russian, I'm Ukrainian, I'm an American, I'm French, I'm Polish. But this is the name only, the shape only. But what remains is Krishna. The spirit means us. So Krishna spoke in this verse about three main, Krishna enumerated three main subjects of philosophy. The matter, the living entity, and the controller. Kryszna w tym wersecie wymienił trzy podstawowe tematy filozofii. Materię, ducha, którego tutaj nazwał Brahmanem, czyli żywą istotę, duszę, i najwyższy kontroler, który jest opisany w następnych wersetach w Bhagavad Gita. To się nazywa Chit Achit Ishvara. This is called Chit Achit Ishvara. Something is chit, something is conscious, us. Something is unconscious, like gold, like Bhumi, Bhumi, Malo, Vayu, Kam, Mano, Budir, Vacha. Means the solids, the liquids, the fire, the temperature, the shape, the mind, the intelligence. These are material elements only. And we enter these elements, and at that point, we acquire shape and name. And at particular time, we quit this shape and name. And we may take up the shape of a cat. And then, what cat thinks? Oh, I'm a cat. New name and new form. Więc tak to wygląda, że żywa istota, tak jak substancja złota może być przekuta, przetopiona z kolczyków, złoty naszyjnik, czy bransoletki itd., tak samo żywa istota, wchodząc w określony gatunek ciała, dostaje określony kształt, z którym skojarzona jest określona nazwa. A w momencie śmierci opuszcza ten kształt, opuszcza tą nazwę i może przyjąć inną formę, która ma inną nazwę, na przykład kota. Dusza wchodzi w ciało kota i o co myśli kot? Co o sobie myśli? Jestem kotem. Jest nazwa, jest kształt. Kończy się życie, opuszcza tą nazwę i opuszcza ten kształt i wędruje dalej. In this way, perpetually, the living entity is traveling from one material body to another material body. W ten sposób żywa istota wędruje z ciała do ciała. So what we can do, we can make exercise every night and every morning. When we go to sleep, we should just remember, oh, I'm just now finishing my daydream, and very soon I will have my night dream. Więc powinniśmy robić sobie takie ćwiczenie, taką praktykę, że codziennie wieczorem, kiedy zasypiamy, przypominamy sobie, o, kończy się właśnie dzień, moje śnienie w ciągu dnia, że byłem tym czy tamtym, idę spać i teraz będę śnił na przykład, że jestem królem czy czymkolwiek innym, co tam mi się przyśni. A kiedy budzę się rano, powinienem natychmiast pomyśleć sobie, o, właśnie kończy się mój sen nocny i zaczyna się znowu mój sen dzienny i śni mi się, że znowu muszę zapłacić podatki, że jestem mężczyzną, że mam firmę, albo nie mam firmy, że mam dzieci, albo mam wnuki, albo ich nie mam. To wszystko jest sen. Budzimy się z jednego snu i od razu zapadamy w drugi sen. W ten sposób żywa istota przechodzi od snu do snu, od snu do snu. I cały czas to, czego doświadcza, nie jest prawdą absolutną.
To są tylko te 3 stany, których doświadczamy nieustannie naokoło. I nikt w to nie musi wierzyć. Wystarczy o tym pomyśleć, zaobserwować. So, there is no need to believe in it. It requires only our attention every night and every morning when you wake up. Then you can think, oh, I'm just finishing my night dream. Now I begin again my daydream. I'm a IT worker. I'm a man. I'm a rich man. Someone else may think, oh, I'm quite poor. I will do something else. But this is all dream only. Daydream and night dream. And our job, our real purpose of life is to understand what lies beyond these 3 kinds of dreams. Svapna, Sushupti, and Jagrati. This is our purpose. And now we can read how Krishna is suggesting to make this realization. A teraz przeczytamy sobie, w jaki sposób Krishna sugeruje poznanie tego, dlatego że jest to wyjaśnione w rozdziale 13, wersecie od 8 do 12 Krishna mówi, w jaki sposób to można zrealizować. So, the Supreme Personality of Godhead said, humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and a philosophical search for the absolute truth. All this I declare to be knowledge. This is the way to understand ourselves and to understand our sweet controller. Because this is nothing else but the best sattvic qualities. When we develop sattva guna, this knowledge becomes manifested from our heart, just from within. And then understanding is, it's obvious. I'm not this body. I'm just feeling. Więc Krishna tłumaczy, w jaki sposób można. So this is the way how we can experience our eternity. To jest właśnie sposób, jak możemy doświadczyć tej wieczności. Te cechy, które Krishna tłumaczy w wersetach 8-12, to jest nic innego jak piękne, sattwiczne cechy, a siła dobroci manifestuje wiedzę serca. Maybe you have an experience in the school. Some people have difficulties with math, to understand mathematics. And for some people, I mean, it's easy. Więc mamy takie doświadczenie, że niektórzy w szkole na przykład mają wielkie kłopoty, żeby pojąć matematykę, a dla nich to jest proste. So, understanding, intelligence comes from Krishna. Krishna speaks about this in Bhagavad Gita. Więc zrozumienie tematu pochodzi zawsze od Kryszny. Inteligencja pochodzi od Kryszny. So when we develop these sattvic qualities, to understand that we are not this body, it will be very easy. Więc zrozumienie, że nie jesteśmy tym ciałem, będzie oczywistością w momencie, kiedy rozwiniemy te sattwiczne cechy. I tak właśnie dochodzimy do zrozumienia, że wiedzą jest zrozumienie różnicy pomiędzy mną i tym opakowaniem, w które wchodzę, które ma określony kształt, formę i nazwę. Kryszna mówi, w jaki sposób to zrozumieć za pomocą rozwinięcia, który chce. I co jeszcze powiedział Kryszna, czym może zakończymy?
że kiedy ktoś zaczyna to rozumieć, zaczyna to smakować. Dlatego, że ta wiedza transcendentalna jest nektarem. I to było powiedziane przez Prabhupada. So, and when one comes to realizing this knowledge, to realizing this understanding, what was spoken by Srila Prabhupada, this is nectar. It's not just knowing theoretically. We are relishing being eternal Brahman. We are relishing being spirit soul, who is part and parcel of eternal Krishna. Ananda Krishna. So we are also tiny Ananda. We have to come through these excellent sattvic qualities to experiencing our real ego. A więc poprzez rozwinięcie tych sattwicznych cech musimy dojść do doświadczenia naszej pozycji prawdziwego ego, sługi Kryszny. I to leży poza trzema materialnymi stanami świadomości. Tego, co doświadczamy na jawie, co doświadczamy w czasie snu głębokiego, kiedy mamy jakieś marzenia senne. And what we really are lies beyond wakeful state, dreaming state, and deep sleep. Hare Krishna. Would like to comment? Yes, comment and question. In this wakeful state, I think did you mention it as not real? Because we see that this material manifestation is also external energy of Krishna, and Krishna says it is only temporary energy. So that means this is also real, material world real, but it's only temporary, which is different from our deep sleep and dream. And that's why we use our body to engage in the spiritual practice and get to that state of Turiya, or like spiritual state, where we see that I am different from this body, but this body and this material world is external energy of Krishna. Yes, but you see, just like this example with gold, Yes, yes. the substance cannot be changed. You cannot change Brahman. Yes. Therefore, us, the living entities, we are changeless. But since we invest our consciousness in three different material or false identities, they are all false. Of course, they are all temporary. I mean, Sushupti is temporary, Yes. Swapna is temporary, Jagrati. Jagrati also temporary. So this is not the ultimate reality. This is conventional reality. Okay. And now we chant the holy names of the Lord. Yes. Holy name, like if you say in this material world, the object is being created at certain point of time. That's how it got the form and the name. Yeah. But the holy name is not different than Krishna, Yes. which we read in scripture that it is existing simultaneously along with Krishna, like name and Krishna And by himself. chanting the holy name, we will fulfill all these Yes. sattvic features, Yes. which will purify us. The holy name will purify us. And suddenly we will realize, yes, I am Krishna's servant and nothing else. Yes. So the second part I wanted to ask is, so we know that Brahman is always there and Parabrahman is always there, Yes. and Parabrahman Krishna is now different than his name, which is always there. So when we chant in this Jagrati state, now we Yes. are wakeful, we chant the holy name of the Lord. Yes. So this is a, but we are in this unreal state, but we are chanting the holy name of the Lord. Yes. So this is real or unreal or how? This is sadhana, this is practice. We are always on the temporary platform. All of these three platforms, they are temporary. Correct, yes. But in the Jagrati state, you can use your free will. In Jagrati stage, you have two kinds of tools. You have gross body
and mental body. And when you sleep, when you dream, only your mind is working. Your body is like this. But when we come to the level like Srila Prabhupada was, he was chanting in all stages. In Jagrati state, he was chanting when he was sleeping. So this is the point. Pure devotees, they are Krishna conscious in every situation. So therefore, this story is to understand that this is not reality and only our dream, night dream is fake. This is also fake. When I think that I am Polish, when I am 63, this is not true. Because next lifetime I may be a cat. Or Yadava, who knows? I don't know. So this is not me. And by chanting the holy name and developing these 20 nice features, 20, I think, 26. 26. No. This is something else. 26. When we develop all these features, we will realize easily, just like eating ice cream, an ice cream. Oh, that's nice. I'm not this body. So as long as we have this body, we have to act according to certain rules. But without any strong bonds, without thinking that I am that. So I don't know if I know. Yes, thank you. Hare Krishna. So let us chant Gaurarati. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. You can explain why we do now Gaurarati, like to get into the Yes. state. And who is Chaitanya Mahaprabhu, who is Nityananda?